sprawdzając sobie nowe takie naprawdę raporty o generacji w ogóle Z, to cały czas się mówi, że oni nie chcą być tylko konsumentami, tylko chcą być kreatorami w ogóle dla danej marki. Jak będziemy siedzieć w metaversie ze swoimi awatarami, z goglami, z kamerkami, się widzieć wirtualnie, nie? No i Ja myślę, że to jest o tyle też ciekawe, bo te marki luksusowe, chociażby czy modowe, czy samochodowe, no one wiedzą, że tam jest odbiorca. Generalnie rzecz biorąc, to podejście, żeby mieć szybką gratyfikację. Witamy w drugim odcinku podcastów agencji Focus Nation. Podcasty są zainspirowane naszym trendbookiem agencyjnym, który jest cały czas dostępny na stronie focusnation.pl, w którym omawiamy trendy marketingowe, też konsumenckie. W tym odcinku poruszymy trend, który będzie wojną światów pomiędzy multiversami, pomiędzy internetem przestrzennym, mixed reality, a z drugiej strony takim offline'owym azylem i takim minimalizmem technologicznym. Są dzisiaj z nami Dawid Bednarski, dyrektor kreatywny agencji Imagination, ale też certyfikowany nauczyciel mindfulness. Cześć Dawid. Cześć. Przemek Kuraczyk, znany z pierwszego odcinka naszego podcastu. Cześć. Business Growth Director z IQS-a. No i jest jeszcze Michał Mango z agencji Focus Nation, nasz ekspert od gamingu i e-sportu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, my cały czas gdzieś tam w naszym trendbooku poruszaliśmy właśnie kwestię tego internetu przestrzennego, z drugiej strony multiversum. No i zaczęliśmy sobie tak analizować, że jeszcze kilka lat temu wszyscy dokładnie traktowaliśmy to jako takie zjawisko dostępne w filmach science fiction i nie wiedzieliśmy, że to nas tak szybko dopadnie. A teraz tak naprawdę z tym żyjemy. Firmy coraz mocniej inwestują tak naprawdę w te technologie, ale z drugiej strony jest cały czas jakaś taka delikatna właśnie obawa, może zgrzyt, w jaki sposób to na nas wpływa w ogóle na konsumentów. I zaobserwowałam ostatnio też takie zjawisko, sprawdzałam sobie właśnie różne raporty, że pojawienie się czatu GPT to jest taki trochę substytut takich quasi relacji, powiedzmy, towarzyskich. Natomiast też powstała coś takiego jak właśnie serwis Replika, który jest też takim substytutem do budowania relacji romantycznych. I teraz pytanie, Dawid, do ciebie. Jak to w ogóle wygląda z punktu widzenia no właśnie osoby, która zajmuje się tym zawodowo mindfulnessem? Jak te technologie w ogóle wpływają na jakość naszych relacji takich towarzyskich, takich personalnych? I czy to w nas powoduje jakąś taką niechęć rzeczywiście, czy to się przekłada na tą jakość tych relacji? Bardzo złożone pytanie. Zacznę od takiej sytuacji czysto towarzyskiej, czego tutaj nie mamy, nie jesteśmy świadkami, ale to jest ewenement, że nie leżą smartfony na stołach. I teraz, ale zazwyczaj leżą, jak się spotykamy ze znajomymi, czy na kolację, czy na obiad i tak dalej. Jak się, niektórzy może się wyłamią, albo jak się ustali jakąś zasadę, to jest inaczej. I teraz ciekawe jest to, że przebadano to, że smartfon, który jest w zasięgu wzroku, nie patrzymy na niego, powoduje w nas to, że potrzebujemy podświadomy, taki, znaczy no nieuświadomiony, ale jednak wsadzać wysiłek w to, żeby po niego nie sięgnąć. Ponieważ jest dosyć mało prawdopodobne, że osoba, z którą rozmawiamy, czy się spotkaliśmy, da nam taką informację, czy taką gratkę, która da nam taki wyrzut dopaminy, jaki dałoby nam sięgnięcie po telefon i po prostu spotkanie z tym, że nie wiemy, czy tam będzie coś ciekawego, a prawdopodobnie będzie. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo to jest taka sytuacja, w której to wpływa na relacje społeczne w opcji tego, że tu mamy łatwą gratyfikację, a spotkanie z kimś prawdziwe, przegadanie rzeczy, odczucie tych emocji, jakie się z tym wiążą, że się, nie wiem, dawno nie widzieliśmy, albo nie mamy jakąś niezałatwioną sprawę, albo że ktoś nagle przynudzi, albo cokolwiek innego, jest większe niż to, co dostajemy od smartfona. I tu bym się zatrzymał na razie, bo to można potem na meta poziomie sobie ustawiać, że gra w Fortnite'a dla dzieciaków czy dla młodzieży też może być jakby bardziej przyciągająca czy łatwiejsza i te meta poziomy mogą się pojawiać. Więc na takim basicowym poziomie, nie wchodząc już, nie wiem, czy w depresję, czy w jakieś lęki, niepokoje,
tu już jest bariera. Co jest ciekawsze, co jest łatwiejsze na wyciągnięcie ręki. Więc trochę wpływa. Na razie bym na tym poziomie to zostawił. No ale jak jest z tymi relacjami? Czy my możemy właśnie w takim świecie wirtualnym zbudować trwałe relacje, takie na przykład romantyczne, czy to jest absolutnie niemożliwe? Nie wiem, czy jestem kompetentny, żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, ale spróbuję jakby jakoś je przeanalizować. Wiecie, jest ogromna różnica między tym, kiedy budujemy swojego awatara, którego i tak budujemy nawet ja teraz, mówiąc, gestykulując Mhm. trochę, ale kiedy go budujemy w sieci, czy w jakiejś innej przestrzeni, czy to jest gamingowa, czy nie, gdzie chcemy być atrakcyjni, opowiadamy taką historię, jaką chcemy, spełniamy jakąś swoją ambicję w tym wszystkim. I jak się ma to potem do naszego realu? Czy jesteśmy w stanie. Bo teraz pytanie, co to by była prawdziwa relacja? Czy to jest ta relacja, którą my budujemy w trakcie tego, że się spotykamy, nie wiem, w Fortnite czy gdzieś i to tam zostaje? Czy Mhm. potem potrzebujemy się spotkać w realu i zobaczyć, jak wyglądamy, jak mówimy, jak przebywamy ze sobą, jak to idzie? To, co jest ciekawe w świecie w ogóle wirtualnym, takim czy innym, to jest to, że jest ograniczony zasób bodźców. Nie ma zapachów związanych z tobą, które są bardzo często też na poziomie niewerbalnym odbierane. Nie ma tej mowy ciała i nie ma tych emocji, które wiążą się nawet teraz, kiedy mamy kontakt wzrokowy, to coś to z nami robi. To jest trudniejsze do opanowania i bardziej wymagające niż to, żeby zrobić swipe'a albo powiedzieć: hej, świetny strzał, czy cokolwiek innego. Więc to są inne sposoby funkcjonowania i one, myślę, że czasami mogą zostać przeniesione i może się okazać, że to działa, a może się okazać, że osoby, które to zbudowały tam, na tyle odleciały od swoich takich codziennych możliwości czy psychospołecznych po prostu kompetencji, że Mhm. nie będą w stanie tego przełożyć. Więc mi się wydaje, że nie ma takiej definitywnej odpowiedzi. Można, nie można. Bardziej trzeba patrzeć na to, dlaczego to się buduje w tej przestrzeni, a nie buduje się w innej, jakie są dysfunkcje albo potrzeby z tym związane, co sobie karmimy. Natomiast trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że im bardziej wirtualnie jesteśmy, tym może być nam trudniej wrócić po prostu, bo to jest inna jakość. Jedno zdanie dosłownie bym dodał do tego, bo na pewno można, ale jest trudniej. I pewnie część z Was widziała, jak wyglądają wyniki aplikacji randkowych, typu Tinder, Mhm. Bumble i tak dalej. I ludzie odwracają się do tych aplikacji, bo te relacje okazują się być nieudane, nie tak jak sobie wyobrażali. I czytałem w zeszłym roku o trendzie w Hiszpanii, gdzie ludzie zamiast instalować aplikację, umawiają się na wybrany dzień w centrum handlowym i chodzą z koszem na zakupy, w którym jeśli jest arbuz i stukniesz się tym koszem z dziewczyną, z chłopakiem, to znaczy, że jesteś zainteresowany i możesz tak próbować nawiązać relacje. Więc jest chyba ucieczka w pewnym stopniu części ludzi, którzy odbili się, nie nawiązali skutecznych, dobrych relacji, tu romantycznych mówimy, Mhm. I szukają tego w realu. Że ten świat wirtualny nie dał im tego, czego oczekiwali, bo tak jak mówisz, ma bardzo ograniczoną liczbę tych bodźców i dużo też jest fejków na poziomie zdjęć, opisów, Mhm. obietnic, które później w realu są weryfikowane i rozmijają się z tym oczekiwaniem, które sobie wzbudziliśmy, poznając tą wirtualną osobę, tego partnera. Mhm. Ja kocham ten przykład akurat hiszpańskich sklepów, bo zawsze się zastanawiam, czy to jest jakiś guru sprzedaży, który wymyślił. Arbuzów. Tak. Natomiast Dawid, odnośnie tego, co powiedziałeś, już wchodząc trochę w taki obszar gamingu, to tak naprawdę cały w ogóle internet przestrzenny i w ogóle całą naszą technologię tak naprawdę najbardziej właśnie ta branża gamingowa, ona napędza. No i właśnie takie też pytanie, w jaki sposób generalnie, na czym polega w ogóle fenomen takich platform jak Roblox, jak Fortnite i w jaki sposób właśnie ta branża gamingowa bardzo mocno, jeszcze mocniej wpływa na rozwój tego internetu przestrzennego, Michał? Znaczy, jeśli chodzi o Fortnite, to widzimy, że ta platforma, ona jest najlepszym przykładem, ewoluuje, bo na początku Fortnite był po prostu grą takim first personal shooterem, czyli taką Mhm. grą strzelankową. Natomiast oczywiście potrzeby też odbiorców, bo oczywiście tam się grało na jednej wyspie i te mapy się grało jakiś tam czas, tak? Ale Mhm. co też jest ciekawe w gamingu i co zauważamy, że po prostu dziś ten gracz, szczególnie ten młody wchodzący w świat gamingu, on potrzebuje może sukcesu już teraz i potrzebuje takich krótkich partii, gdzie po prostu może coś wygrać lub przegrać, tak? To jest trochę tak na zasadzie, że mówi się, że
taki najlepszy przykład Wiedźmin. Tego typu gry, no często, żeby skończyć tę grę się grało około 100 godzin i nawet już dzisiaj środowisko gamingowe mówi, że za chwilę takich gier długich nie będzie, że będą potrzebne właśnie takie gry, które tworzą różne światy. To dzisiaj mamy w Fortnite, tak, że możemy sobie wchodzić do różnych światów marek, grać powiedzmy sekwencje growe 3 minuty, 5 minut, 10 minut, mamy po prostu większy wybór i to jakby jest ewaluacja Fortnite'a jest dostosowana do dzisiejszych potrzeb i trendów, że już nie, jakby gracze odchodzą od takiej, bym powiedział, nawiązując do Dawida, tego romantycznego Wiedźmina, którego się grało długo i który wymagał dużego zainteresowania. No a przede wszystkim Roblox, no to też jakby możliwość tworzenia nowych światów. Czyli to jest też trochę tak, Kreatywność. że kreatywność, że gracz po prostu jest współtwórcą tego światu, tej gry i buduje po prostu swoje światy też w tej grze, tak? To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo właśnie też sprawdzając sobie nowe takie naprawdę raporty o generacji w ogóle Z, to cały czas się mówi, że oni nie chcą być tylko konsumentami, tylko chcą być kreatorami w ogóle dla danej marki, więc to jest też jakieś fajne połączenie. Natomiast odnośnie to, co powiedziałeś właśnie, że konsumenci czy tam gamerzy odchodzą już od takiego długofalowego jakby grania w jeden tytuł, ale to oznacza, że oni są przebodźcowani nawet tym światem właśnie wirtualnym? Często, wiesz co, to może oznaczać takie przebodźcowanie światem wirtualnym, ale też po prostu, nie wiem, powiedziałbym może brak cierpliwości, czy po prostu brak takiej tej konsekwencji, tak? Bo jeśli na przykład w gamingu zobaczymy, że ogólnie po czasach pandemii trochę też spada zainteresowanie samym e-sportem, bo e-sport jest taką częścią gamingu, która no już wymaga dyscypliny, treningu, przygotowania i często już tak się zdarza, że ci szczególnie młodzi gracze już nie mają do tego, że tak powiem, takiego zaangażowania i to widać chociażby po takich tytułach jak Counter-Strike Global Offensive, a dzisiaj to już jest Counter-Strike 2, gdzie największa grupa, która śledzi to i gra, to jest około 30 plus, czy też, że tak powiem, starzejące środowisko League of Legends, no tytuł, który nie tak dawno wyszedł, gdzie już jakby jest coraz mniej popularny, tak, w tym świecie Fortnite'a, Robloxa czy Minecrafta, więc to też pokazuje te zmiany, jak to będzie po prostu wyglądało. Mhm. No Ja tak. bym dodał jedną rzecz, bo tak mi z tyłu głową ona gra. To jest trochę z mindfulness, trochę z psychologii. Generalnie rzecz biorąc, to podejście, żeby mieć szybką gratyfikację, to jest coś, co mam wrażenie przenika i internet, i w ogóle całą popkulturę. Szybko dostać to, czego chcę. Czy to jest odczucie satysfakcji, czy to jest coś innego. I podam wam przykład właśnie a propos gamingu i tego, z czym się spotyka młode pokolenie. Ja mam w domu 8-latka i on sobie gra na playaku i generalnie nie do końca wchodzą mu te playakowe gry, jeśli mam być szczery. Ma też Minecrafta, którego kocha i nie lubi survivalu. Kocha tworzyć, budować, obsadzać itd., itd. Ale czasem jest faktycznie gra, która ma swoje zasady i trzeba wygrać wyścig czy cokolwiek innego. Świetnie. Kiedyś dla samego takiego experience'u zabrałem go do takiego miejsca, gdzie są retro konsole i retro komputery. Świetna w ogóle sytuacja. Ja zajarany, bo wiecie, wszystkie tytuły, Doomy, coś, Wolfensteiny, jakieś stare gierki Nintendo. I mój syn brał pada, czy przysiadał się do stanowiska, włączał sobie grę, jarał się, że jest jakaś postać, którą zna, albo gdzieś tam do niego to dotarło. Grał mniej więcej 3 minuty, po czym rzucał pada i mówił, że on nie chce w to grać, bo to jest bez sensu. Dlaczego? Bo tak jak się mówiło za mojego pokolenia, bo cały czas kusił. To znaczy cały czas była sytuacja, że mu nie wychodziło. I ja mu mówiłem, słuchaj, no bo musisz to rozkminić sobie, że tu skok, to zsynchronizować, musisz się nauczyć, musisz dać temu czas. I on mówi, nie. Jakby ja biorę telefon i Minecrafta i to wszystko dobrze działa. Biorę nawet pada na playaku i mnie prowadzą i wiem, co mam robić. I mam to szybką gratyfikację w tej przestrzeni, którą dla mnie wykreowano. A jak ktoś projektował, nie wiem, chociażby Lion King, Disneya, platformówkę, to nikt nie myślał o tym. Jakby była pewna gra i my siadaliśmy do tytułu i rozkminialiśmy go kilka dni i dopiero potem przechodziło się pierwszy poziom, a dopiero potem szło się przez stage, nie? To ja dodam trochę do naszego ostatniego podcastu i retro, bo są też takie badania, które pokazują, że współczesne dzieciaki
oglądając bajki z naszych czasów, umierają z nudów, nie są w stanie. Tam się wszystko dzieje tak wolno, nie ma końca tego story, nie ma tej akcji i pewnie jakby to jest bardzo mocno powiązane, że przyzwyczajamy się my jako dorośli, ale też i nasze dzieci, że ta nagroda jest szybko. To nie wiem, czy do końca jest takie dobre. Technologia ich kształtuje na pewno. Znaczy to utrudnia funkcjonowanie generalnie, Mhm. bo faktycznie, tak jak powiedziałeś o tym e-sporcie, wracając, jeśli potrzebna jest dyscyplina i trening, to do tej pory i tak mało ludzi wytrwało, a teraz wytrwa jeszcze mniej. Mhm. I to jest duża, myślę, zmiana, ale z drugiej strony ciekawe jest to, że jest mnóstwo i literatury i wszystkiego, co tylko możliwe, jeżeli chodzi o kursy, opowieści. Jeżeli chcesz zacząć pracować nad tym, to jakby jest naprawdę ogromny świat, który pokazuje ci, jak zacząć się tym bawić i obserwować swoje właśnie też nawyki, czy jakieś takie nieuświadomione zwłaszcza nawyki dotyczące szybkiej Czy gratyfikacji. chcesz powiedzieć, że to daje nam mindfulness? Myślę, że też, ale są też inne sposoby na to. I tak naprawdę, żeby się teraz nie rozgadywać może jeszcze o mindfulness, ale w ogóle takie podejście uważnościowe jest zbudowane na takiej zasadzie, że przez bardzo proste ćwiczenia zaczynamy obserwować to, co się z nami dzieje w danym momencie, cokolwiek się dzieje. Czyli kiedy jak przychodzi nam myśl do głowy, jak gramy, albo jak odkładamy grę, albo jak schodzimy po całodniowym dniu, znaczy po całym dniu coli i co się dzieje z naszymi oczami, jak w ogóle nam jest w 3D. I jak od tej obserwacji zaczynamy do tego, żeby po prostu potem być świadomym, po co sięgam po smartfona na przykład, albo po co, e, czemu chcę pograć zamiast poczytać książkę, albo pogadać z żoną. To są takie małe, małe rzeczy, od których się zaczyna. Mhm. My właśnie w Trendbooku mieliśmy takie badanie, które wskazywało, że tylko 11% tak naprawdę respondentów gdzieś tam chce w pełni zanurzyć się w tych wirtualnych światach. I to jest bardziej pytanie, Przemku, do ciebie. Jak to w ogóle wygląda? Czy ta trochę niechęć większości, powiedzmy, naszych badanych, to są jakieś takie, nie wiem, forma uprzedzenia? Czy to wynika w ogóle z ich wieku, z ich pokoleń, to podejście? Tu znów ulubiona odpowiedź to zależy, bo to jest kilka czynników i różne powody w różnych grupach Mhm. się na to składają. Wiek pewnie tak, no Mhm. bo trochę jest tak, że te starsze osoby słysząc o wirtualnych światach, tak jak powiedziałeś, to jest jakieś science Przerażenie. fiction. Ja w Mhm. to może wejdę, może nie. Dla młodych ten świat online, offline jest jednością. Jakby nie ma granicy, to po prostu Mhm. się przenika w jedną, w drugą stronę. Oni żyją w takim subdigitalowo-realnym świecie. Więc jakby łatwiej. Pewnego rodzaju bariera może też być część sprzętu, jaki jest potrzebny. I znowu, jak jesteś młodszą osobą, studentem, nastolatkiem, no to nie masz tyle kasy, żeby, nie wiem, kupić sobie gogle. To jest, ktoś musi ci to kupić, więc nie masz takiej pełnej imersji. I myślę, że ten czynnik taki imersyjny, poczucia faktycznie wszystkich możliwości z tych wirtualnych światów, jest też istotny, że no to jest ciekawe, ale tak do końca tego nie czuję, więc nie wszyscy też mieli możliwość spróbować, nie? Jakby wyjedźmy poza granicę Warszawy, jak pojedziemy do mniejszych miejscowości, no to tam nie ma kafejek VR-owych, że można Mhm. zobaczyć, To prawda. jak to wygląda i trochę też może to wynikać z tego, że okej, jest jakaś moda, coś słyszymy, chcemy spróbować, spróbowaliśmy, ale nie znajdujemy takiego zastosowania w codziennym życiu, czy przykład Facebooka teraz Mety, który no, naprawdę gigantyczne pieniądze w Metaverse zainwestował, licząc, że biznes w to pójdzie, w sensie, że tam za x lat będziemy, tak jak teraz siedzimy na żywo i dzięki Panu Boże za to, tak będziemy siedzieć w Metaversie ze swoimi awatarami, z goglami, z kamerkami, się widzieć wirtualnie. Nie? No i pytanie też po co? Czy jest jakiś powód, dla którego ja jako konsument, jako człowiek chciałbym pewne rzeczy przeżywać wirtualnie, patrząc na awatary, jeśli mogę popatrzeć na prawdziwych ludzi i to rozmawialiśmy o tym ostatnio, tu też ty o tym powiedziałeś, no jednak te doświadczenia cyfrowe nie generują tej oksytocyny, nie budują tej relacji, nie ma tego po prostu, albo jest naprawdę w ograniczonym stopniu, więc nie dziwię się, że tylko 11 jakby chciałoby w to wejść. Z tego badania też wyszła bardzo duża grupa, która nie wie, nie czuje, nie do końca jest przekonana, ale też prawie połowa, która nie, że ja już bardziej chcę w drugą stronę. Chcę ograniczyć tę technologię, bo z jakiegoś powodu czuję, że ich jest za dużo, że one mi wcale nie robią tak dobrze, jak obiecywały, że jednak wręcz często czuję się tym przytłoczony, moje, nie wiem, poczucie wartości, jakby czas mi gdzieś znika. No mnóstwo takich czynników i myślę, że to moglibyśmy o tym godzinę rozmawiać, bo to naprawdę jest tutaj
wiele takich składowych, ale dobrze jakby nad tym się zastanawiać, bo mam Mhm. takie poczucie, że po zachłyśnięciu się tą technologią, że teraz mamy smartfony, że te gogle, nie gogle, że tu Facebook, tu Instagram, tu gry online, tu możliwość rozmawiania z całą tą globalną wioską i bycie kim się chce, nagle ludzie dochodzą do takiej konkluzji, jak ja mam zdecydować, kim chcę być, jak ja sam nie wiem, kim jestem, nie? Mimo że mam Mhm. ogromne pole przestrzeni tej wirtualnej, ja dalej nie czuję, kim ja jestem i chyba od tego powinniśmy zacząć, więc te 11% to i tak całkiem sporo. Mhm. A co powiesz jeszcze o tym w odniesieniu do relacji, czyli o tym, o czym rozmawialiśmy z Dawidem? Czy rzeczywiście myślisz, że konsumenci też mają ten strach przed takim zakorzeniem w wirtualnym świecie, w obawie, że ich relacje jakby fizyczne, one na tym ucierpią, albo nie będą potrafili zbudować w takim wirtualnym świecie prawdziwych relacji? Nie wiem, czy tak duża grupa świadomie o tym tak myśli, nie? Że to Mhm. trochę jest na czuja często traktowane i to też zależy od doświadczeń, bo jak zakładasz, że ten przykład Tindera, nie? Że odpalę aplikację, zaraz będę miał mnóstwo meczy, 10 Mhm. randek dziennie i znajdę sobie kogoś fajnego, nagle się okazuje, że nie masz tych meczy. No, faceci pod tym kątem mają dużo trudniej niż kobiety. Jakby znamy te statystyki, że ile meczy przypada, no jakby nieważne, nie wchodźmy w Tindera za głęboko, Mhm. bo to na szczęście już umiera. Natomiast no, trudno tak naprawdę powiedzieć. To trochę trzeba by porozmawiać z ludźmi. Jedni pewnie liczą, że właśnie tam odnajdą coś, czego w realnym życiu nie znaleźli. Inni wręcz szukali czegoś i widzą, że już tego tam nie znajdą i wracają, więc to trochę jest takie przecięcie się jakby w dwóch kierunkach wynikające z doświadczeń, trochę z obietnic, tego, czego szukamy. Nie wiem, zakładając, że osoby, które wyobrażam sobie introwertyków, czy osoby, które no, niesłusznie odrzucone przez swoją grupę społeczną, w której się znajdują, szukają czegoś, czego im brakuje w takim realnym życiu Mhm. w wirtualu i odwrotnie. Osoby, które Mhm. spróbowały w tym wirtualu, nie znalazły tam jakichś wartości, takich poczucia, które chcą ich to odrzuciło, będą Mhm. się cofały do tych prawdziwych doświadczeń. I tak jak widzimy, nie wiem, w Holandii są kawiarenki, pewnie w Polsce już albo zaraz się pojawią. No Wi-Fi, no smartfon, że wchodzisz, żeby pobyć z ludźmi, ale nie możesz używać technologii, nie? Taki cyfrowy detoks, po prostu miejsce, gdzie na chwilę możesz się od tego odciąć, więc bardzo to jest złożone, powiedziałbym, zjawisko, którego chyba do końca jeszcze nie rozumiemy, a które bardzo mocno wpływa na życie każdego człowieka, no bo ta technologia jest, nie uciekniemy od niej, no można sprzedać wszystko, wyjechać w Bieszczady, ale nagle się okaże, że nawet tam bez tej technologii, nie wiem, nie zadzwonimy po węgiel, po drewno na opał na zimę, jak nas zasypie, wiecie, 5 metrów śniegu, więc no bardzo ciekawy obszar. Mhm. Ja jeszcze tylko zahaczę o jeden temat. Odnośnie tych kawiarenek, co powiedziałeś, takich totalnie offline'owych, bez połączenia z internetem. Jest coraz więcej takich miejscówek też, powiedzmy weekendowych, gdzie możemy sobie wynająć domek w górach i kompletnie nie być też połączeni z siecią. Ale myślisz, że to jest taki trend, który teraz będą bardzo mocno wykorzystywać marketerzy i różne marki? Czy to jest tak, że to po prostu zawsze było i to nie jest nowe zjawisko? Czy marketerzy będą wykorzystywać? Na pewno tak, ale znów celują w pewną część ludzi, nie? Bo część Mhm. osób wręcz jest zachłyśnięta, spędza każdy swój czas, nie wiem, na TikToku. Znamy te badania, które pokazują, ile dziennie godzin przed ekranami, które tam przytaczałeś w naszej takiej wcześniejszej rozmowie. To Mhm. jest przerażające. No i teraz jak ktoś kocha być w online, na TikToku i tak dalej, to wyjazd na wieś do domu opalanego drewnem, gdzie słyszy ptaki, ale nie ma zasięgu internetu, to będzie jak więzienie. Jakby nie. Natomiast na pewno są osoby zmęczone trochę tą codziennością, czującym, że ten spokój, taki mindfulness, jakby to bycie tu i teraz z Mhm. ludźmi, nie z technologią, pewnie będą tym zainteresowane. Natomiast no znów to też wyzwanie, co tam zaoferują, bo nie wystarczy, zakładam namiot, kawałek pola i sobie tam sieć w tym namiocie, tylko trzeba też w jakiś sposób dla tych osób, które są przyzwyczajone do tej dopaminy tu i teraz, a niestety większość pewnie z nas też również tak działa, na tej głuszy coś zaproponować. Więc na pewno tak. No, widzimy też, że bardzo dużo, nie wiem, jest taka strona zajmująca się właśnie ofertami slow life, gdzie Mhm. możesz znaleźć takie przestrzenie, jest ich coraz więcej, bo ludzie tego potrzebują. Pewnie nie wszyscy, i znów to będzie przepływało. Część może jak odpocznie trochę cyfrowo, nagle pojawią się jakieś nowe technologie i wejdzie. Więc mam wrażenie, że to jest taki balans między tym, co nam daje technologia, a czego jednak potrzebujemy tak behawioralnie jako ludzie, w Mhm. kontaktach z innymi, czego nie unikniemy. Jakby nie wiem, nie przejdziemy wszyscy, że zostaniemy androidami pozbawionymi ciała i jakby w cyfrowym myśle, no to będziemy potrzebować tych relacji na 100%.
Mhm. A Dawid, jeszcze mam takie pytanie, bo technologie oczywiście nie są też takim strasznym potworem, jak czasami gdzieś tam się nam ukazują. I wiemy, że one bardzo dobrze wspomagają też na przykład VR-y, wspomagają terapię na przykład dla osób z spektrum autyzmu, albo na przykład leczenie chorób Parkinsona, czy też na przykład jakichś objawów demencji. No i sam internet przestrzenny jakby bardzo mocno nam próbuje złapać ten świat online'owy i offline'owy razem. I teraz moje pytanie brzmi, czy istnieje coś takiego jak mindful tech? Czyli czy technologie wspierają w ogóle mindfulness? Mam kilka pytań i odpowiedzi w głowie, więc spróbuję to sobie poukładać. Najpierw się odniosę do tego VR-u Mhm. i tego autyzmu, czy jakby różnych innych zastosowań. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nasz umysł, czy mózg, może będzie mniej ezoterycznie, jakby dosyć trudno odróżnia między tym, co jest prawdą, a tym, co mu się pokazuje i co jest nierealem. Dlatego tak bardzo wierzymy w sny, po tym jak się obudzimy i czujemy, że to było prawdziwe. Dlatego tak łatwo wchodzimy w imersję tak naprawdę, nie? I jakby teraz mówi się o tych goglach, VR-ach, żeby tak się w pełni zanurzyć, ale jak ja grałem w Quake'a w 98 czy 7, to była pełna imersja, a grałem na krzywym monitorze, grafika nie była idealna. Jakby umysł ma tę niesamowitą umiejętność, żeby sobie dobudować, dointerpretować i przenieść cię. I teraz to można wykorzystywać w bardzo fajny sposób, to znaczy można ludzi z fobiami w VR-ze w bezpieczny sposób spotykać z wężem i tak dalej, i tak dalej. Podobnie w kwestii właśnie takich eksperymentalnych prac z autyzmem. Więc tu w balansie bardzo nas może wspierać technologia, jeżeli dobrze dobierzemy środki. I w ogóle myślę, że odpowiedzią za każdym razem będzie balans. Więc jeżeli jest tak, że masz ochotę kupić sobie gadżet, który jest bardzo prosto skonstruowany i jest opaską, która co 15 minut albo co godzina po prostu cię stuknie w rękę i to będzie twój sygnał, który sobie ustaliłaś, rozejrzyj się, jesteś tu, no to świetnie, to technologia wspiera twoją uważność czy takie bycie tu i teraz. Ale z drugiej strony, jeżeli wpadniesz w jakąś apkę i w jakąś pogoń za kolejnymi kursami, taka medytacja, uważność z rana, uważność tam nie wiem, pod zimnym prysznicem i tak dalej, i tak dalej. I nagle kręcisz sobie korbę samorozwoju czy bycia tu i teraz, to wpadasz w tę samą historię, od której do tej pory chciałaś uciec, czy która cię w jakiś sposób przeciążyła. Więc trochę moje myśli, ale też takie obserwacje są takie, że właściwie zaczyna się od tego, że my tutaj mamy technologię. To znaczy mamy mózg, mamy umysł, czy zwał jak zwał, bo każdy trochę inaczej to odbiera, który podsuwa nam różne myśli. Albo one są myślami, które są takie bardzo logiczne, wynikające, albo interpretujemy swoje emocje. I teraz to się dzieje bezwolnie. Pierwsze stadium, czy jakby pierwsze ważne zauważenie w ogóle w uważności, w medytacji jest to, że my nie jesteśmy swoimi myślami. Bardzo często to też w terapii jest bardzo ważny wniosek. Czyli, że myśli mi się zdarzają i ja mogę za nimi pójść albo nie. Mogę te wybrać albo nie. Impuls mi się zdarza. I teraz przeskakując już do technologii, czy do różnych metapoziomów, to jest właściwie z tego samego poziomu, tylko jeszcze nabudowane, nie? Czyli jakby potrzebuję się rozluźnić, wchodzę na Facebooka, czuję ulgę na czole, bo dostałem wyrzut dopaminy, patrzę na nowe rzeczy, nawet w ogóle ich nie zapamiętuję, ale w jakiś sposób ogarnąłem swoje emocje na ten moment, nie? I różne inne rzeczy mogą nam to dawać, bez względu na to, czy to jest głęboka imersja, czy nie. Więc zaczyna się tu i jakby gdzie ja faktycznie, idąc za tym, co powiedziałeś, czy ja wiem, kim jestem, czy ja wiem, co mi różne rzeczy robią, jak ja funkcjonuję w świecie i które rzeczy mi pomagają, a które rzeczy prowadzą do tego, że mam jeszcze większy niepokój, bo właściwie nie wiem teraz, czy ja powinienem być na callu, którego odmówiłem, bo nie zdążę zrobić swoich rzeczy, czy powinienem przeglądać reklamy butów, bo w sumie potrzebuję butów i je kocham, czy powinienem się zająć parentingiem, jakby wiecie, mnóstwo impulsów.
Mhm. A jeżeli chodzi w ogóle o takie multiversa, bo wiemy, że coraz więcej marek generalnie zaczyna w to wchodzić i niekoniecznie czasami są to marki, które to wynika z ich jakby takiej obranej strategii dobrej, powiedzmy dotarcia do konsumentów. I powiedz mi, Michał, czy widzisz jakieś takie przykłady dobrego wejścia właśnie w multiversa jakichś różnych marek i też takie przykłady powiedzmy niekoniecznie trafione? Znaczy, jeśli mówimy tutaj o takich przykładach niekoniecznie trafionych, to takim ciekawym przykładem chociażby na kanwie powiedzmy popularności, Mhm. bo mieliśmy ten trend NFT kilka lat temu, Tak. tak, zaraz po pandemii popularność tego trendu, chociażby były wszystkie tak zwane inwestycje na platformie Decentraland, tak, gdzie się mówiło, że Mhm. tam kupujemy ziemię, że to ma być platforma, która będzie przysłowiowo tym drugim, powiedzmy The Sims i tak dalej. Natomiast, to, co się wydarzyło tam, no, że po prostu nie było użytkowników, że poziom, że tak powiem, no, przede wszystkim trzeba było za nią płacić i poziom, że tak powiem, zaangażowania był bardzo wysoki. Wysoki też był próg wejścia, tak? I szczególnie myślę, że dzisiaj, niektóre marki, angażują się oczywiście w te Mhm. platformy, no ale jeśli tak, popatrzymy na, wiecie, popularność, Fortnite'a, jest to bardzo niski próg wejścia, tak? Że ja mogę sobie czy tam, stworzyć swoją mapę, stworzyć, chociażby, jakiś obiekt charakterystyczny w świecie realnym, do tego obiektu w świecie wirtualnym. No i tutaj się właśnie wiele takich rzeczy pojawia. Natomiast, no myślę, że tutaj też, chociażby tak jak rozmawialiśmy, czy w VR-ze, gdzie musimy jednak założyć te gogle, gdzie jednak to nie jest dla wszystkich fajne, ponieważ często no już są osoby zmęczone po powiedzmy 30-35 minutach, że tak powiem, użytkowania tych gogli VR-owych, no to powoduje, że po prostu no często jest to nietrafne. Jeśli mówimy w ogóle o metaversach i multiversach, Mhm. no to powiem, że na przykład właśnie na przykładzie VR-u to widzimy, tak, że VR praktycznie on wyszedł z gamingu, tak, czy gaming się tam nie sprawdził, tak. Mamy dużo aplikacji różnych, mamy dużo, powiedzmy nawet takich trenerów, gdzieś na przykład powstają VR-owe, powiedzmy takie maszyny, gdzie na przykład górnicy ćwiczą, jak można coś tam wykopać w ziemi, czy dla strażaków, natomiast w gamingu jakby tego nie ma, tak? Były kiedyś, jeszcze pamiętam z 8 lat temu, próby stworzenia właśnie Counter Strike'a VR-owego, że niektórzy mówili, no tak, teraz zaczniecie biegać i strzelać i gdzieś tam się chować, ale to rzeczywiście się nie sprawdziło, tak? Że wiele marek chciało tworzyć gry, wielu też wydawców w ogóle właśnie zmieniło tą strategię, że od gamingu przeszło po prostu po praktyczne aplikacje, tak? Więc jakby, to jest jedna rzecz. Ale oczywiście też zdarzają się takie marki, które, tak jak wspomniałaś, rzeczywiście gdzieś tam, jakby no trochę do tych multiversów, nie pasują. Czy to są, marki, które po prostu, weszły do tego świata, no chociażby przykładem takiego, wejścia do Robloxa było no chociażby marka McLaren, która jest marką wyścigową, jest w grze Formuła 1, Mhm. ale jeszcze buduje ten swój świat w Robloxie, tak? No oczywiście to jest też kwestia, wizerunkowości. Mhm. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo odnośnie właśnie tych wizerunkowości, to co powiedziałeś, dużo też marek tak naprawdę luksusowych wchodzi właśnie w jakieś tam multiversa, gdzie pokazuje swoje rzeczywiście kolekcje, produkty i tak dalej. I czy uważasz, że taka reklama właśnie w multiversach jest bardziej skuteczna niż taka tradycyjna reklama, że ona lepiej działa na konsumentów? Ja myślę, że to jest o tyle też, ciekawe, bo te marki luksusowe, chociażby Mhm. czy modowe, czy samochodowe, no one wiedzą, że tam jest odbiorca, który jest bardzo Mhm. młody, tylko z drugiej strony to też, jest, uważam, takie myślenie tych marek, że ten odbiorca już na przykład, nie wiem, nie czyta gazet, tak jak kiedyś, nie ogląda Mhm. telewizji, więc my musimy mu się gdzieś zaznaczyć, tak? Chociażby to, że my tam sobie zbudujemy swój sklep Versace w przysłowiowym Fortnite czy Robloxie, to my mu nie chcemy może już od razu czegoś sprzedawać, ale niech on po prostu wie, bo za 10-15 lat może być naszym klientem, tak? Ale jeśli my tam się nie pojawimy, to jest duża szansa, że on po prostu naszego logotypu, naszej marki nie spotka. Mhm.
No tak, bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Jeżeli chodzi w ogóle o ten świat technologii, właśnie internetu przestrzennego, ja bym sobie na razie to zostawiła, zaparkowała i przeszłabym sobie właśnie do tego drugiego, jakby drugiego aspektu, czyli tego azylu offline'owego i tego minimalizmu technologicznego. I od razu pojawia mi się, Michał, do ciebie pytanie, że świat gamingu, mimo że jest bardzo mocno gdzieś tam zakorzeniony w tym wirtualnym, cyfrowym świecie, to bardzo mocno wychodzi właśnie do świata offline'owego poprzez wydarzenia, które się dzieją. Czy to jest właśnie Gamescom, czy PGA. I na czym polega właśnie fenomen i czy każda marka, nawet niezwiązana z gamingiem, może w takich wydarzeniach uczestniczyć? Myślę, że tak, że każda marka może w takich wydarzeniach uczestniczyć, ponieważ no nawet marka z FMCG, tak? Ponieważ Mhm. oczywiście jeśli targi trwają powiedzmy czy tydzień, ale czy na przykład takie wydarzenia jak PGA weekendowe, no to oczywiście każdy poza tym, że chodzi, zwiedza, ogląda, Musi coś musi zjeść. coś zjeść, czegoś się napić, tak? Więc jakby oczywiście, że każdy tego e, chce. Natomiast to, co też jest, ja bym powiedział, takie bardzo charakterystyczne dla gamingu, czy dla gamingu chociażby e-sportu, że on narodził się w kafejkach, tak? Czyli Mhm. trzeba było x lat temu przyjść do tych kafejek, z kimś znajomym porozmawiać, później wspólne granie, umawianie się i tak dalej. I rzeczywiście ten gaming, taki powiedziałbym w wydaniu 2D, on zawsze był taki społeczny, tak? Czy nawet gdzieś tam osoby grały ze sobą w akademikach, do jednego pokoju znoszono 5 komputerów i było granie w Counter Strike'a, więc ten wymiar taki społeczny Mhm. zawsze był. Oczywiście jakby pandemia to zmieniła, no bo też takim jakby symbolem pandemii było to, że w ostatniej chwili został Intel Extreme Master w Katowicach odwołany właśnie wtedy w marcu, jak się zaczęła Mhm. pandemia. I rzeczywiście po tym, jak już jakby wszystko zaczęło jakby przychodzić do normy, no to coraz bardziej zauważyliśmy, że jakby jest to zainteresowanie. No zresztą no tutaj mogę powiedzieć, że po pandemii ostatnie lata, chociażby jak spojrzymy na Poznań Game Arena, to jest regularnie o 10% wzrost, tak? Czyli po pandemii zaczęło się tam od 49 bodajże tysięcy odwiedzających przez cały weekend PGA. Ostatnie już zgromadziło ponad 62 tysiące, więc jakby na przełomie oczywiście tych 3 lat, więc tu to pokazuje, że jednak ta chęć takiego spotkania offline'owego jest duża, tak? No bo to też jest to, co jest charakterystyczne dla gamingu, czy dla zarówno tej rywalizacji, ale też poszczególnych grach, że jest jakby taki taka chęć budowania community, tak? Czyli my Mhm. jesteśmy na przykład community jakiejś gry, się spotykamy, poznajemy się, dyskutujemy o tej grze. Kiedyś właśnie to były na przykład takie RPG, gdzie do dziś jakby ten trend przetrwał, Mhm. właśnie, że osoby się spotykają i grają. Tak samo właśnie myślę, że takie wydarzenia są bardzo ważne i ten świat offline, znaczy to podejście offline'owe w gamingu też bardzo mocno funkcjonuje. I tutaj też oczywiście to też rzutuje na młode osoby, tak? Ja chciałam w ogóle jeszcze wrócić tak naprawdę do takiego świata offline'owego, który jest trochę antidotum na takie przebodźcowanie cyfrowe. I tutaj patrzę w stronę Dawida, dlatego że znalazłam ostatnio takie bardzo absurdalne, powiedzmy, wyniki jakiegoś takiego globalnego raportu, który wskazuje, że rynek aplikacji, aplikacji technologicznych, które wspomagają cyfrowy detoks, rośnie i w 2032 roku osiągnie niemal 20 miliardów dolarów. I teraz, Dawid, pytanie właśnie, jak poradzić sobie z tym przebodźcowaniem i jak w ogóle nie ulec takim, nie utkwić w takim w ogóle absurdzie, że z jednej strony uciekamy od tego cyfrowego świata, ale z drugiej strony musimy korzystać z cyfrowego świata, żeby to nas doprowadziło do jakiegoś takiego cyfrowego detoksu. Pytanie, jakiej aplikacji używasz i do czego ona faktycznie służy. To się trochę zaczęło od tego, Mhm. między innymi od Headspace'a, czy tego typu Mhm. aplikacji, które wpadły na taki, wydawało się wszystkim, absurdalny pomysł, że damy ci medytację prowadzoną, czy Mhm. instrukcję do medytacji w telefonie. Czyli w teorii masz ten kontrast polegający na tym świat wirtualny, czy jakby jakiś tam cyfrowy kontra tu i teraz. Tylko że
tu się nakłada parę rzeczy, bo wiecie, smartfony i to, że ja patrzę w smartfona i to, że teraz lecę w jakąś historię, czy też nawet oglądam Netflixa i jestem zanurzony, to nie jest nie tu i teraz. To jest taki modus tego tu i teraz, nie? Więc to nie do końca jest w opozycji. Bardziej tu istotne jest to, tak naprawdę, co to z tobą robi i czy faktycznie ci pomaga. Bo to, że z telefonu ktoś prowadzi ci medytację, ale faktycznie ją sobie przeżywasz, czy przechodzisz, czy to prowadzący to prowadzi, nie ma aż takiej wielkiej różnicy. Kwestia jest w tym faktycznie, co się z tobą w danym momencie dzieje. Ryzyko z tymi technologiami jest takie, że możesz po prostu kupować kolejny gadżet, kolejną rzecz i szukać tego balansu, zamiast faktycznie praktykować. A z drugiej strony, no, potrzebujemy technologii do tego, myślę, że jeżeli chcemy sobie ze swojego smartfona zrobić głuptaka, ale mieć dostęp do Spotify'a albo do maila, bo dlaczego mamy rezygnować z czegoś, co działa i co smartfon robi dobrze, to możemy sobie ściągnąć aplikację pod tytułem, nie wiem, Minimal Phone, czy zwał jak zwał, która robi nam ze smartfona, który jest kolorowy, śliczny, grający i zapraszający, robi nam Norton Commander i po prostu prosty tekstowy temat, jeżeli ktoś chce. Więc możemy. Ale ja mam takie doświadczenie, kiedyś zrobiłem sobie taki challenge 30 dni bez smartfona, przesiadłem się na Nokię za 80 zł Pamiętamy to. i zacząłem od 30 dni. Potem dosyć długo miałem dwa, można powiedzieć, telefony, czyli jakby zacząłem swojego smartfona traktować jak tablet. I teraz, nie wchodząc w szczegóły, moje najważniejsze wnioski z tego okresu były takie, że rezygnacja nawet na jeden dzień ze smartfona pokazuje ci i uświadamia, do czego tego używasz i co delegujesz albo co z niego bierzesz. I żeby w ogóle wejść w offline, czy jakby w ogóle sensownie do tego spróbować zbudować tę historię, żeby nie musieć uciekać czy w alkohol, czy w jakieś rozrywki mocne, nie? To znaczy offline typu jedziemy na kłady. Czy to jest offline? No jest, ale zwróćcie uwagę, że to jest znowu silny impuls, nie? I faktycznie no, trudno jest gapić się na smartfona, jak ciśniesz kładem po lesie. Natomiast jeżeli zrobisz sobie taki prosty dzień, odłożysz smartfona albo przełączysz się na głuptaka i zobaczysz, czego ci brakuje. Czasem to jest właśnie to sięgnięcie i regulacja emocji, bo potrzebuję social mediów, żeby się... Właściwie co potrzebujesz zrobić? No sprawdź, jakby albo czego ci brakuje. A z drugiej strony czasami potrzebujesz smartfona do tego, żeby włączyć albo wyłączyć alarm w domu, bo tak to masz ogarnięte. No i masz, okej, informacja. To jest narzędzie, którego do czegoś potrzebuję, ale bo mogę to wydelegować jeszcze gdzieś indziej. Natomiast bez takiej próby, moim zdaniem, jest to karkołomne wziąć i odłożyć telefon. Jeden dzień albo pół dnia bez smartfona. Zachęcam do tego, żeby sobie popracować. Potem faktycznie można skorzystać z takiej usługi, czy można sobie pojechać na odosobnienie Zen, zostawiasz telefon, wyłączasz, mówisz rodzinie papa, wiecie gdzie jestem i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie odkładasz ten telefon na 5 dni i tylko medytujesz, ale na to trzeba być gotowym moim zdaniem i nawet nie tyle gotowym, przygotowanym, bo faktycznie pojawia się wiele impulsów i wiele przyzwyczajeń i nagle wtedy zostajemy ze swoimi myślami. Nagle zostajemy z tym efektem tego przebodźcowania. Bo zwróćcie uwagę, jest też taka tendencja tak naprawdę w tym takiej modzie na offline, to jest przebodźcowanie nam nie służy, a przebodźcowanie jest formą ucieczki tak naprawdę, w sensie wpadamy w to, bo uciekamy. I teraz, dobra, to zróbmy offline, czyli ucieknijmy jeszcze raz. I bardzo często okazuje się, że to jest po prostu z 200 km na godzinę nagle do zera i ludzie są przerażeni, albo ludzie są zaniepokojeni, albo nie wiedzą, co mają zrobić i non-stop szukają bodźców. Więc powolutku jesteśmy bardzo rozpędzeni. I to 10 minut medytacji, czy 3 minuty medytacji, które najczęściej się na początek wprowadza, jakby to już jest i tak dużo, żeby zobaczyć, jak faktycznie umysł funkcjonuje w tym momencie, kiedy tego nie robię, albo co to mi robi, kiedy odstawiam smartfona, czy cokolwiek innego, żeby się poznać. Czy znasz jeszcze jakieś inne metody, powiedzmy, oprócz odłożenia smartfona, jeżeli chodzi o techniki mindfulnessowe, które pomagają nam w walce właśnie z takim przebodźcowaniem cyfrowym? Hmm. Wspominałeś też o medytacjach, o wyjazdach.
Tak, tylko że to się wiąże z tym, że potrzebujesz odłożyć ekran i zobaczyć, co się z tobą dzieje. Więc jak najbardziej można się, wiecie, oferta jest bardzo szeroka. E, Można pójść na kurs mindfulness 8-tygodniowy, można sobie najpierw załatwić Headspace'a czy jakąś inną aplikację, zobaczyć, co te medytacje i jak one na mnie pracują, co ze mną robią. Ale to wszystko, każda z tych rzeczy, czy nawet jeżeli sobie zainstalujemy samego tego właśnie Minimal Phone, czy nie wiem, czy dobrze podaję nazwę, ale coś mi ostatnio takiego mignęło, wszystko to doprowadzi do tego, że będzie taki moment, że zauważysz, gdzie jesteś i co to z tobą robi, czy ci czegoś brakuje, czy nie. Jak wyjedziesz na jogę, też przeżyjesz po pierwsze kontakt z ciałem, którego do tej pory być może było mało, bo byłeś odcięty czy odcięta, przeżyjesz tę społeczną historię i też zobaczysz, co to z tobą robi. Więc ja mam teraz takie podejście do tego, że nie ma dobrej rzeczy, czy mega skutecznej rzeczy, która jest jedna i okej, ale wszelkie rzeczy, które wiążą się z offline'em, czy z digital detoxem, wiążą się z tym, że zauważasz, że masz za dużo ekranu i coś to z tobą robi i że odkładasz ten ekran i badasz, co się dzieje, kiedy go nie ma. I to jest szokujące doświadczenie bardzo często. Tak, jak opowiadasz, zastanawiałem się nad jedną rzeczą, którą sam sobie mógłbym dać, no bo jednak spędzamy sporo czasu przed tym ekranem. Czy może pomóc to, że na początek ja zacznę świadomie myśleć, że sięgam, scrolluję, nie? Tak jak sięgamy po to tak zupełnie Jak to mimowolnie. zrobić? Mówię sobie, że dziś będę zwracał na to uwagę, że jeśli sięgam OK, akceptuję to, to jest po prostu na razie mój nawyk, brak Mhm. taki, Mhm. ale że wiem, że to robię, że nie robię, wiecie, oglądając Bezrefleksyjnie. Netflixa, wiecie, jak to mamy swoje miejsce skupienia jako faceci, jak to kobiety z nas czasami się Mhm. śmieją, gdzie scrollujemy, czy jakby samo to, że zaczynam myśleć i sumować sobie jakoś to w głowie, mniej lub bardziej skutecznie, da mi taki impuls, żeby zacząć myśleć jakiś dalej, jak Tak, okej. tak. I też, ale nadal uważam, że to może być trudne, że nadal, jeżeli jakby nie zrobisz jakiegoś, mimo wszystko jakiegoś radykalnego, ale znośnego ruchu, możesz pewnych rzeczy nie zauważać. Ja pamiętam pierwsze dni po odłożeniu faktycznie smartfona, on był wyłączony. I pomijając to, że właśnie włączyłem alarm w firmie i jakby działy się różne inne śmieszne przypadki, bo nagle nie mogłem wypłacić pieniędzy, bo coś nie działało, jakby takie różne rzeczy, to ta opcja tego, kiedy po prostu w jakiś nieokreślony sposób dostajesz notyfikację w głowie, chciałbym wiedzieć, ile lat ma Brad Pitt, albo jest koniec dnia, czy przyszedł przelew. Jakby No kiedy tak. i to są takie rzeczy, że my nawet nie zdajemy sobie już sprawy, że to myślimy, tylko wyciągamy smartfona i sprawdzamy, czy wszedł przelew. Czyli autopilot taki. Taki autopilot na maksa. I teraz to, co mnie się udało dla samego siebie wypracować, obserwując to, kiedy no miałem te bariery, miałem nie sięgać przez te 30 dni po tego smartfona, ale to, co udało mi się wtedy wypracować i dlaczego w ogóle wróciłem do smartfona i mamy się, myślę, mamy się w dobrej relacji teraz, to, co mi zostało z tamtego czasu, to pytanie. Ja to gdzieś sobie wypracowałem, że to chyba jest najlepsze pytanie, jakie można sobie zadać. Czy to jest teraz ważne? I ile Brad Pitt ma lat? Raczej jest mało kontekstów, w których to jest ważne. Możemy dalej nie wiedzieć i się bawić dobrze. O 23:30 czy wszedł przelew, to też nie jest kluczowe o tej godzinie i w danym momencie, ale podam wam na przykład, kiedy włączyłem tego smartfona właśnie w trakcie tego okresu, ponieważ w tym czasie się tak zdarzyło, że mój syn miał operację i wylądował w szpitalu i nagle się okazało, że jest ogromny, oczywiście byliśmy w kontakcie telefonicznym, bo miałem głuptaka, ale okazało się, że taki, wiecie, live na Messengerze, taki call po prostu z moim synem miał ogromną wartość. To było ważne, żebyśmy się zobaczyli, żeby było to wsparcie i okej, ono było przez protezę cyfrową, ale wtedy to było ważne. Więc pierwsze to badanie właśnie, co mi to robi, kiedy odkładam tego smartfona, a drugie, co można sobie wrzucić, kiedy już masz potrzebę po niego sięgnąć, czy to jest teraz ważne. I niesamowite jest to, jak mało jest momentów, kiedy to naprawdę jest ważne.
Może dlatego nasi respondenci też właśnie w Trendbooku zadeklarowali około 50%, że rzeczywiście są w stanie tak naprawdę ograniczyć te bodźce ze świata właśnie tego wirtualnego, cyfrowego i trochę zmienić swoją postawę. I teraz tak, Przemku, bo to jest też jakimś pewnego rodzaju trendem na pewno, który się nasila cały czas, biorąc pod uwagę rozwój tak naprawdę internetu przestrzennego i tych właśnie punktów, gdzie rzeczywiście technologia nas z każdej strony otacza. Ale czy to znowu przekłada się na jakąś konkretną grupę wiekową, czy to jest tak, że to po prostu będzie osiągało praktycznie wszystkie pokolenia? Ja tylko dodam jedną rzecz. Te prawie Mhm. 50 zdeklarowało, to nie oznacza, że oni to Że to faktycznie robią. robią, bo jest tak, że Tak. czujemy, a nie zawsze Mhm. to robimy, więc to jest pewna pułapka jakby w tych danych. Pamiętajmy proszę o tym, że nie wiem, no tak jak alkoholicy chcą rzucić picie Mhm. w większości, a tego nie robią, tak i tutaj. Bo z tych objawów, o których opowiedziałeś, to trochę brzmiało jak ktoś, kto jest na odwyku od jakiegokolwiek używki i nagle czuje te wszystkie objawy odstawienia. Przerażające. Mhm. I teraz, czy jest trend? Podam wam taki przykład, który gdzieś szukając przed spotkaniem, o nastolatkach z Brooklynu, które zainspirowane takim ruchem Laddies z XIX wieku, który tam walczył, że wiecie, industrializacja, że maszyny nie to zabierze pracę, odrzucał to. I tak oni nazywają siebie Lights, zrezygnowali ze smartfona na stałe i umawiają się na konkretne aktywności takie w żywych relacjach w parku. Tam nie Mhm. pamiętam nazwy tego parku, gdzieś tam w Brooklynie, pewnie łatwo to wygooglować. No więc myślę, że ta potrzeba odejścia od technologii, jeśli ktoś ją czuje i zaczyna coś robić świadomie w tym kierunku, bo sama potrzeba nic jeszcze deklaracja nie zrobi, ona chyba nie ma takiej bariery wiekowej, że tak naprawdę dla każdego pokolenia znajdą się takie osoby, które mogą, czy to będą Zetki, czy milenialsi, czy nie wiem, boomerzy, czują jakąś taką potrzebę, ale z różnych powodów. Trochę nawiązując do tam retromanii i techcentryzm, wyobrażam sobie, że jednym z powodów, dla których Zetki chcą spróbować żyć bez technologii, to jest to, że oni nie znają tego świata, której nie było. Że urodzili się i w zasadzie smartfon leżał obok nich i ich tam nagrywał, czy płaczą, czy nie płaczą. Mm, Z drugiej strony te starsze pokolenia mogą szukać jednak trochę powrotu tego, co znali, co działało, że ta obietnica, którą im technologia dała, nie zawsze się sprawdza, albo jest nie do końca taka, albo po prostu są tym zmęczeni. Po prostu. No jakby zmęczenie Mhm. każdy odczuwa, jakby to zmęczenie nie ma wieku i wiecie, no życie jest niełatwe, mamy mnóstwo obowiązków i jeszcze nagle jak się okazuje, że ile tam 10 godzin chyba wyszło, tak? Średnio człowiek spędza? 10 godzin i 26 minut Polak. Polak, nie? No i teraz zakładając, że nawet część z tego jest praca, no, którą jednak musimy bądź decydujemy się wykonywać, to te kilka godzin przed smartfonem w technologii, nie wiem, w Minecrafcie. Ja pamiętam czasy kawiarenek, jak to była moja pierwsza praca i dzieciaki się spotykały i grali w Tibie. Podejrzewam, że w Tibie dalej grają. No, że większość ludzi nie wie, co to jest. Ja też nie wiedziałem wtedy, ale no, to taki pierwszy Minecraft był. I teraz ten czas, jeśli decydujemy się, że chcemy go przeznaczyć na rzeczy, które jednak dają nam też dopaminę pewnie, ale w taką bardziej namacalną, jakby czujemy więcej, nie wiem, mamy tam smak, mamy zapach, mamy kontakt, mamy dotyk, jakby te wszystkie rzeczy, które w tym wirtualnym świecie jednak nie występują, no bo nie wiem, czy kiedyś jedliście w Robloxie pizzę, nie? Ona nie smakuje w ogóle, więc no, nie dałoby się tego zrobić. Więc stąd myślę wynikają te ucieczki, nie? Pytanie, na ile one są skuteczne, bo to jak z każdym nawykiem możemy, nie wiem, rzucić papierosy, rzucić picie, rzucić dragi, mnóstwo jest różnych używek, a po jakimś czasie za tym zatęsknić i pewnie tak będzie, że ludzie będą uciekać, wracać, część zrobi to skutecznie, wyjedzie w Bieszczady, chociaż pewnie niewielki odsetek, a część wróci do tej technologii, więc nie bałbym się takiego trendu, że oto teraz wszyscy ludzie stwierdzą nie. Mhm. Wracamy do jaskiń. Mhm. Nie chcę mieć smartfona. W ogóle To się Nokia nie zadzieje chyba. 3310, absolutnie nie. Ta technologia używana świadomie pomaga, ułatwia życie, jakby daje nowe możliwości, których no po prostu dziś nie da się przestać korzystać. Jakby to się nie wydarzy, ale myślę, że to, co pojawiało się w waszych też wypowiedziach, że ten balans to jest trochę takie, wiecie, przechodząc z skrajności w skrajność, żeby znaleźć tą równowagę, tą harmonię między wykorzystaniem technologii i takich realnych doświadczeń. Myślę, że wszystkie grupy wiekowe jakby są w tym etapie poszukiwań, no bo Mhm. wszyscy widzą, że jest świat technologii i świat prawdziwy,
są w jednym i w drugim, mniej lub bardziej. No i teraz jak znaleźć siebie w tym świecie, który dziś jest i który będzie postępował, bo myślę, że technologii wszyscy czujemy, że będzie jeszcze więcej. Część osób się boi, że technologia nas zastąpi. Jak mówimy o AI-ach, mówimy o agentach, mówimy teraz o AI w kontekście robotyki, w sensie budowania takich robotów AI-owych, które będą obsługiwały maszyny, które mają coś robić. Nie? Na zasadzie pani od sprzątania od okien może być robotem, która sprząta, albo w fabryce. Chińczycy wypuścili, stworzyli pierwszą fabrykę, gdzie jest po prostu ciemno, nie ma tam żadnej osoby, robią tylko Mhm. roboty i to wszystko jest jakby automatyzowane AI-em, więc technologii będzie więcej. Więc myślę, że takim chyba większym trendem będzie nie tylko jakby sama ucieczka, ale uczenie się tego, czy poprzez mindfulness, czy przez większą świadomość, czy przez wybieranie może nie 10 platform social mediów, tylko 2, które mi dają jakieś wartości albo chociaż tą dopaminę, ale nie 10. Tak i tutaj ludzie będą szukać tego sposobu, jak się w tym odnaleźć, jak znaleźć siebie w tym świecie, który jest połączeniem technologii i tych mm, starych, takich prawdziwych doświadczeń, które zawsze będą. Nie staniemy się nagle wszyscy cyfrowymi bytami. No. Mhm. Ja bym się tu dołączył, bo faktycznie znalezienie tego balansu myślę, że jest kluczowe, ale żeby znaleźć ten balans, trochę powtarzając po tobie, potrzebna jest świadomość i między innymi mindfulness, ale różne inne techniki pomagają nam w ogóle sobie wyłapać, co to jest świadomość. Mówiłeś o szukaniu siebie w tej przestrzeni. No właśnie, ale jak tego szukać, nie? Jakby gdzie to wyłapywać? Więc ja myślę, słuchajcie, że tak trochę filozofując, jesteśmy w tym samym momencie z ciałem tak naprawdę i z mózgiem, co byliśmy, nie wiem, w czasach Jaskinie Greków czy praktycznie, tak. jaskini, no Tak. jakichś tam jaskiniach, ale nawet Greków, kiedy pojawiał się stoicyzm i oni generalnie, zwróćcie uwagę, mówili bardzo podobne rzeczy, jak można teraz wyciągnąć nawet przy mindfulness. Nie? Jest jakaś twoja strefa, w której masz wpływ, jest jakaś strefa, w której nie masz. Twoje martwienie się to jest tamto, twoje FOMO to jest to. To są jakieś takie, bym powiedział, ekstrapolacje, przedłużenia, metapoziomy jakichś takich podstawowych naszych z jednej strony potrzeb, a z drugiej strony konstrukcji. Więc my cieleśnie i umysłowo nie jesteśmy gotowi właściwie na te narzędzia, które mamy i sobie z nimi lepiej czy gorzej eksperymentujemy, nie? I tak trochę wejdę jeszcze w to, bo padło a propos uzależnienia od smartfona. Niektórzy to faktycznie tak traktują i faktycznie detoks, czy sytuacja, kiedy odłożysz smartfona na 30 minut, znaczy na 30 dni jest taką sytuacją, bym powiedział, uzależnieniową. Ale wielu psychiatrów, słuchajcie, podaje bardzo fajną, znaczy jakby pokazuje pewną perspektywę fajną. Dlatego nie możemy przestać opychać się chipsami, bo w ramach teorii takiej psychologii ewolucyjnej ta małpka, czy ten nasz po prostu przodek, który miał tendencję do tego, że jak znajdzie jedzenie i się napcha, miał dużo większe szanse, żeby przetrwać niż ten, który zjadł tylko tyle i był głodny, bo akurat wtedy było tak, że nie wiadomo, czy jutro też będzie jedzenie. Więc jakby są pewne tendencje ewolucyjne w nas i między innymi dlatego trudno nam się jest zatrzymać, kiedy mamy te wyrzuty dopaminy. I teraz do czego zmierzam? Wielu psychiatrów mówi, słuchajcie, to nie jest problem, to nie jest to, że jesteśmy słabi. Tak jesteśmy zbudowani. I teraz, moim zdaniem, tutaj się pojawia ten moment świadomości. Okej, skoro jestem tak zbudowany, że mogę mieć kłopot z tym, to teraz zaczynam myśleć, czy budować sobie jakieś metody, jak móc ograniczyć czas przed ekranem, jak móc, nie wiem, zwiększyć swój jakościowy czas z rodziną i tak dalej, nie? Więc ten punkt świadomości jest ważny, ale łatwo się go rzuca, ale no, potrzeba jakiegoś sposobu, żeby tą świadomość faktycznie zbudować. I domykając cały wątek, znowu z mojego doświadczenia, jednym z lepszych pytań, bo ja lubię pracować na pytaniach, jest, co to ze mną robi? W danym momencie, kiedy jestem w danej sytuacji. Czy sięgnięcia po papierosa, czy sięgnięcia po smartfona, kiedy jest mi źle, czy po tym, kiedy wyłączam komputer po całym dniu i nie mogę się po prostu odnaleźć w trójwymiarze. Co to ze mną robi? I tam, myślę, są często bardzo podpowiedzi do tego potem, co z tym dalej, nie? Albo
z czym mi jest za ciężko, albo co mi służy. Mhm. Ja się w ogóle jeszcze cały czas zastanawiam, bo rozmawiamy teraz o punkcie widzenia samego konsumenta. Natomiast zastanawiam się, jak marki technologiczne oferujące generalnie ten świat pełen cyfrowych bodźców, w jaki sposób mogą wprowadzać jakieś takie ograniczenia, powiedzmy, też na siebie, żeby trochę konsumenci mieli lżejsze wejście w ten świat cyfrowy i żeby tak bardzo się tego nie bali. Czy Przemku coś widzisz tutaj, jakąś możliwość? Jeśli to jest możliwe, bo pewnie nie każda technologia Mhm. się do tego będzie tak nadawała, jak nie wiem, jak gaming, jak te wszystkie eventy, ale tworzenie miejsc, gdzie możesz dotknąć tej technologii z innymi, żeby zobaczyć, że to jest coś, co może być powszechne, że inni ludzie tego używają, więc nie muszę się bać, nie będę, nie wiem, tym Mhm. pionierem, który tam musi pierwszy postawić stopę na tym nowym lądzie. To na pewno to pomoże. Prostota w interfejsach, no bo jednak tych technologii jest coraz więcej i na szczęście jakby te wszystkie kwestie UX-owe są już całkiem nieźle załatwione, ale no jeśli utrudnimy interfejs, nie wiem, chociażby zalogowanie się do jakiejś aplikacji, do jakiegoś świata, no to już może na dzień dobry nas odrzucić. I myślę, że niestety, nie wiem, czy powinien to mówić, ale tak to zadziała. Ten mały mechanizm, który będzie karmił tą dopaminę, spowoduje, że oni w to wejdą głębiej. Gdybym teraz był marketerem i Mhm. szukał sposobu, jak przywiązać tego użytkownika do mojej technologii, to bym szukał takich sposobów. I wiemy, że platformy social media, część z nich ma zespoły, które wykorzystują całą psychologię hazardu, tych mechanizmów przywiązania, szybkich, krótkich nagród, przekładając to na działanie technologii. To jedna z tych aplikacji social media, która powoduje, że swajpujesz, swajpujesz i swajpujesz i szukasz. Ten następny swipe, tak jak to powiedziałeś wcześniej, to jest ta kolejna twoja nagroda i potrafimy kilometry tym kciukiem przejść więcej niż kroków na żywo. I to faktycznie jakby powoduje, że się przyzwyczajamy też do tego i to się staje niestety po jakimś tam czasie nawykiem, że jem sobie tutaj lunch w pracy, a tu swajpuję, patrzę, czytam, nie? Więc pewnie tak, no ale to gdybym chciał tylko przywiązać, ale gdybym chciał przywiązać i dać jakąś wartość, to szukałbym w tej technologii tego, co to robi mi w życiu, jak mi to pomaga, jakie to może wnieść wartości, a nie tylko przyjemności. Więc jakby te dwa światy, no, prosty i łatwy dla marketera, daj dopaminę, barierę wejścia obniż do minimum, daj prosty interfejs, żeby korzystali, daj coś ciekawego, a ten trudniejszy to faktycznie daje oprócz tego jeszcze jakąś wartość, coś, co faktycznie zmienia to w życiu, będzie, że jak ktoś zada sobie pytanie, a po co ja tego używam, to będzie znajdzie odpowiedź, a nie no, używam, bo w sumie nie wiem, dlaczego oglądamy Facebooka, nie? Mhm. Albo dlaczego jak ja szukam referencji do jakiejś oferty i wchodzę na YouTube'a, to nagle jest 20 minut później i nie pamiętam dlaczego w ogóle wszedłem na tego YouTube'a. Muszę go zamknąć, Wszyscy znamy tą rozszerzyć ekran sytuację. i powiedzieć, aha, byłem tu w miejscu prezentacji, Mhm. potrzebowałem referencyjnego filmu i wracam i robię zadanie. Mhm. I wiecie, ja jestem daleki od tego, żeby się denerwować na gigantów technologicznych, bo ja rozumiem, że budujemy biznesy i różne inne rzeczy. Natomiast myślę, że dużą szansą na takie zdenerwowanie, czy jakby różne takie, bym powiedział, niefajne emocje w stosunku do dużych graczy, można by łatwo jakoś skanalizować, myśląc o tym, teraz mi tak przyszło do głowy, że po prostu w momencie, kiedy, nie wiem, instaluję sobie TikToka, to robię krótki po prostu wywiad, w sensie formularz i określam sobie, ile chcę spędzać w tej przestrzeni, po co tu jestem i tak, tak, tak dalej. I można by sobie samemu, ale we współpracy z gigantem, założyć pewne, Jakieś znaczy zasady. zrobić pewne założenia, nie? Mhm. Gdzie po prostu dostaję informację, hej, siedzisz już 30 minut, takie miałeś założenie, że to jest tyle, czy chcesz kontynuować? I wielu ludzi będzie chciało danego dnia, czy w danym momencie, a wielu ludzi powie, ok, dzięki. Więc to są takie, myślę, duże, uczciwe, fajne ruchy, które mogą się pojawić, a z drugiej strony wiele tych apek, ten mój wspomniany minimal phone czy cokolwiek innego, jest taką Mhm. formą kontraktu ze sobą, czyli nie muszę rezygnować z benefitów tego, że mogę zapłacić, posłuchać Spotify'a, sprawdzić drogę, kiedy chcę, czyli mam ten świetny benefit w kieszeni, ale z drugiej strony jakby nie marnuję tam czasu.
Tak, to jest właśnie bardzo istotne, co powiedziałeś. Mi się w ogóle jeszcze nasuwa taki jeden temat, związany właśnie z przechodzeniem trochę gigantów tych technologicznych, też wyczuwając ten trend potrzeby bycia w offline'ie i na przykład, nie wiem, salony Apple'a są tak stworzone, żeby tam spędzać czas w offline'ie na przykład. I właśnie pytanie, Michał, do ciebie, czy ty masz jeszcze jakieś takie przykłady, nie wiem, innych marek technologicznych, które właśnie poszły w ten świat też offline'owy, że dostrzegają tą potrzebę i rzeczywiście wprowadzają jakieś takie fajne rozwiązania offline'owe dla konsumentów? Znaczy myślę, że teraz takim w zasadzie w ostatnim roku takim trendującym jakby, znaczy trendem takim, który się pojawił, to jest to, żeby właśnie, no bo wcześniej nam gaming się kojarzył z tym, że siedzimy przed komputerem, często jest to bardzo potężny sprzęt, tak, jeśli chodzi o wymagania i tak dalej, i tak dalej. No i to kilka godzin, prawda, przed dużym Mhm. monitorem najczęściej gamingowym. Natomiast myślę, że teraz to, że gaming pojawia się w chmurze i tak jak wspomniałem, że od roku coraz więcej firm technologicznych zaczyna produkować tak zwane przenośne konsole, tak? Czyli kiedyś oczywiście to był tak zwany Steam Deck, ale teraz coraz Mhm. więcej takich produktów się pojawia. Chodzi właśnie o to, że ten gracz będzie mógł, zresztą ja już widziałem gdzieś taki spot jednej z takich firm, że będziesz mógł sobie zabrać swoją grę do parku, albo będziesz mógł sobie pograć gdzieś tam, jak wyjedziesz na wakacje, czy na coś. Czyli po prostu chodzi też o to, że jakby też myślę, że te firmy jakby zauważają ten trend mobilności graczy i tak dalej, więc już ta taka typowa, często jak właśnie mówimy o gamingu, to mamy taki obraz właśnie gracza siedzącego właśnie w słuchawkach przed monitorem gamingowym i z jakimś takim kolorowym komputerem, tak, że są Fotelem, te całe i tak akcesoria do tego, i tak. całe akcesoria. Natomiast dzisiaj widać, że już powoli gdzieś to ma być bardziej mobilne, że to, że gry będą w chmurach, nie będzie potrzeba takich wymagań sprzętowych, że już gdzieś tam właśnie firmy technologiczne mówią też o tym kodzie, o właśnie ekologii i tak dalej, Mhm. więc jakby tutaj widzimy takie te trendy, tak, że przechodzi się bardziej do takiej lifestyle'owej formy. A Mhm. chyba dotknęliśmy też granicy, nie? Trochę takiej, że już to jest taka myśl nieuczesana, ale że już nie będzie lepiej z tym gamingiem, moim zdaniem. W tym sensie, że jeżeli nie zanurzamy się w VR, czy jakby nie robimy kolejnego kroku, to mamy świetną grafikę, mamy świetnie opracowane mechaniki, które się sprawdzają i dochodzimy do jakiegoś takiego momentu, że możemy tylko ulepszać faktycznie samo doświadczenie, czy jakby mogę zabrać, mogę mieć tu, mogę mieć tam. I ten gaming staje się taką, moim zdaniem już nie ma takiego sekretu tutaj, czy jakiejś takiej rzeczy, która była taka magiczna i trzeba by się było jej bać, nie? Zwłaszcza, że dorośli teraz, nie wiem, no przykład znowu ja często podaję przykłady swoich dzieci i rodziców, których poznaję, no i widzę, że jak się pojawiło u kolegi w mieszkaniu Nintendo Switch, to wszyscy się cieszą, że już te pokolenia, które grały właśnie też już tak się nie boją tego Nintendo Switch i Mhm. mimo tego, że są dorosłymi, no to właśnie to asymilują i w związku z tym to się stało częścią naszego życia, więc tak mam wrażenie, Tu chyba potrzebny byłby jeszcze jakiś przełom technologiczny, bo a propos tej imersji w gamingu, może nie w VR-ze, to pewnie Michał doskonale wie, są też eksperymentalne, ale takie kostiumy, które jak zakładasz, to czujesz na przykład uderzenie w bijatyce. Oczywiście nie z taką samą siłą, tak, ci ktoś tam, wiesz, z UFC naprawdę sprzedał potężny cios, ale jednak odczuwasz to, co grasz. No i tak sobie myślę o jakichś szalonych pomysłach typu Neuralink od Ilona Muska, jeśli nagle twoim interfejsem będzie twoja myśl, a ekran będzie na soczewce, to nagle jeszcze będziesz czuł, co się dzieje w tej grze, no to będzie jakiś, zupełnie inny level no gamingu. to Ale będzie do tego jesteśmy redefinicja w jeszcze ogóle istnienia moim pewnie zdaniem. bardzo daleko, nie? Ale no tak jak myślimy trochę bardzo o trendach, o przyszłości, dziś chyba nie jest to jeszcze możliwe, ale wiecie, no kiedyś ktoś pomyślałby, że AI za ciebie napisze, nie wiem, artykuł, książkę, muzykę, no to brzmiało równie fantastycznie, więc jestem ciekawy, co te czasy przyniosą. Trochę mnie to martwi, trochę fascynuje. I znów ten balans i szukanie tego siebie w tym wszystkim. Ale mi Chociaż się tak dodam, że wiesz, to czucie w gamingu, nie wiem czy właśnie to VR to pokazał, tak, że jednak jeśli mam te gogle, które nie ważą tyle co zwykłe okulary i tak dalej, i to czuję, to nie wiem, czy na przykład wiesz, ktoś chciałby w
przysłowiowego Assassin's Creed'a grać, Oj, tak. żeby czuć na przykład uderzenie mieczem samuraja, tak, więc Albo ten skok. tak, albo ten I trochę skok. chodzi mi o te granice właśnie. Wiecie, jakimś takim przykładem dla mnie jest kino 3D, Mhm. które nie siadło, zwróćcie Nie. uwagę. I teraz to był przełom. Szliśmy na tego awatara pierwszego na różne rzeczy i pamiętam taką swoją obserwację, że początek był mocny, ciekawy, a potem to już nie pamiętam. Potem już byłem w tej historii i już trochę tego nie przeżywam. I dlatego nawiązuję do tego przykładu, że po prostu nasz umysł, myślę, ma tak dużo cudownych, różnych umiejętności autoimersji czy przenoszenia się, że jest granica potrzeb, moim zdaniem. Czyli, że możesz wziąć tego Nintendo Switch właśnie, który tam się ustawisz, żeby się nie odbijało w ekranie i jesteś w tym świecie, możesz się w niego zanurzyć, wciągnąć, a potem łatwo z niego wyjść. Wcale nie musisz zakładać kostiumu i wydaje mi się, że tu są często ważne pytania a propos tego po co, albo gdzie jest granica potrzeby po prostu tego przeniesienia. To te kostiumy mogą być trochę tak jak 3D było w kinie, nie? Ciekawy eksperyment, spróbowaliśmy, fajnie, więcej nie trzeba. Znaczy nie wiemy, świat trochę pokaże, nie? Ale właśnie to mi się wydaje jest ciekawa granica, a Neuralink i te wszystkie historie, no to już będzie, myślę, posthumanizm i po prostu to będzie inny modus bycia w ogóle, więc Chociaż boję się trudno trochę tej powiedzieć. technologii, wiecie, już w tym roku można kupić robota, który wygląda jeszcze nie jak człowiek, ale już jest bardzo bliski, jest opakowany jakby w środku AI-em i może być trochę twoim partnerem. Teraz wyobrażam sobie minie 5, 10, 20 lat i faktycznie te roboty będą trochę jak ludzie i teraz co to oznacza? Że będziesz miał relację, ale z technologią, która siedzi obok ciebie i wygląda jak człowiek, ale człowiekiem nie jest, ale zachowuje się dokładnie tak samo. No to dużo pewnie takich dylematów też moralnych, na ile możemy sobie pozwolić i symulować tą technologią innych ludzi, nie? Ale to myślę temat na zupełnie inny odcinek i trend i jeszcze jesteśmy daleko od tego. Natomiast tak, no, ta technologia daje dużo możliwości, ale też dużo chyba zagrożeń. Mhm. Tak, na koniec chciałabym tak naprawdę już zadać takie podsumowujące pytanie. Czy rzeczywiście uważacie, że tak naprawdę ta technologia, taka najbardziej zaawansowana, ona jest w opozycji do tego świata offline'owego? Bo moim zdaniem nie, ale co wy o tym sądzicie ze swoich perspektyw? Nie. Myślę, że wszystko jest obarczone jakimś ryzykiem, czy też każde narzędzie może być użyte w bardzo różny sposób. Nóż jest offline'owy, można coś ładnego nim wystrugać albo fajnie pokroić chlebek, a można zrobić coś niedobrego. Więc myślę, że nie. I że to jest w ogóle, słuchajcie, myślę, generacja Z, alfy to już w ogóle nam to pokażą, że nie ma różnicy między światem wirtualnym a niewirtualnym. W tym sensie takiej ontologicznej. Po prostu to jest część świata i to robi ze mną to i tamto. To, że mój awatar jest niefizyczny, to też jest oczywiste. W sensie nie musisz tego tłumaczyć Alfie, że to nie jest w realu. Ale to nie znaczy, że to nie ma wartości. Te Nike, nie wiem, dla twojego awatara w Robloxie albo gdziekolwiek indziej. Więc oni to wszystko kumają. Więc to są takie, mi się wydaje, sposoby, w jaki my sobie radzimy, żeby to po prostu posegregować i opowiedzieć. Natomiast świadomość tego, co to ze mną robi, jest drogą do tego, żeby to zbalansować i no ja nie mam za bardzo kłopotów z nożami, nie mam jakichś takich tendencji, ale wyobrażam sobie, że mógłbym czy wychować się w takim środowisku, czy ktoś by mi mógł taką historię wkręcić, że byłbym osobą, która ma problem z nożami, nie? Więc to jest wszystko, myślę, o narracjach, a nie jakąś taką, nie jest to przeciwstawnością. Znaczy, jeśli chodzi, tak jak już rozmawialiśmy tutaj o tą technologię, chociażby w gamingu, no to rzeczywiście przykład VR-u pokazał, że potrzeba jeszcze bardzo też dużo, żeby to stało się, powiedzmy, popularne, żeby to stało się, że tak powiem, ogólnie dostępne. Natomiast z tego, co obserwuję ten świat, to myślę, że w pewnym momencie jakby ten świat jest już nasycony, tak? To jest jakby rozwój kolejnych tytułów, to jest też wracanie na przykład do retro gamingu, który teraz się staje popularny wśród, powiedzmy, 30-40-latków nawet. Bo możemy wrócić do sentymentalnych gier, które
Już dzisiaj nie potrzebujemy Commodore czy Atari, gdzie to się ładowało, prawda, ileś tam minut, 10-15 czekaliśmy na grę, tylko ją mamy od razu. Ale wydaje mi się, że właśnie tak jak wspomniałem, że to już jest tutaj pewne nasycenie. To też będzie jakby ewoluowało w tym Mhm. kierunku, że jednak ten gaming gdzieś będzie wymagał tego balansu z offline'em. Mhm. Pozostaje mi chyba nic innego, jak potwierdzić to, co powiedzieliście. No, ja czuję, że to jest tak jak chodzenie po slackline, że jeśli masz balans i nie przechylasz się ani w lewo, ani w prawo, to jakby jest ok, to przejdziesz jakby przez tą ścieżkę bez specjalnych wypadków. Pewnie jakieś wahnięcia w lewo, w prawo, czasami się zachłyśniemy czymś nowym. No wszyscy teraz mówimy ja i wszyscy tak popatrzymy, zobaczymy, ile osób faktycznie będzie tego używało. Czy jak 3D, który był boom, wszyscy chodzili na filmy 3D, kupowali telewizory, a teraz już tego nie ma. Weź Czy, sprzedaj tak, teraz. czy w drugą stronę teraz te domy w Bieszczadach, wiecie, które tam pracownicy skoro pokupili, przetrzymali 2 zimy i teraz jednak chcą wracać do miasta, więc myślę, że ten balans i taki mądre, jak najbardziej świadome korzystanie z dobrodziejstw technologii, która jest potrzebna w dzisiejszym życiu. Nie wyobrażam sobie żyć bez technologii, ale wyobrażam sobie, że to życie może być lepsze, jeśli będę świadomie jej używał i używał jej wtedy, kiedy potrzebuję, bądź wtedy, kiedy świadomie chcę sobie dostarczyć jakiejś przyjemności. Nie, bo ona też jest po to. No jakby nie mamy technologii tylko po to, żeby przeżyć, ale właśnie, żeby od czasu do czasu odpalić sobie jakąś grę, spędzić czas nie nad książką, które też są świetne, ale możemy ją przeczytać na czytniku, ale w coś pograć, nie wiem, pogadać z ludźmi, zorganizować jakiegoś wideokola. Już chyba nie ma tej platformy, ale była Omegle, gdzie ludzie po prostu wbijali się na szybkie kole z ludźmi z całego świata, żeby pogadać. Czy to była prawdziwa relacja? Nie, no ale mogliśmy kogoś poznać, więc technologia jest bardzo potrzebna, bardzo przydatna, ale idźmy jakby tą drogą środka i szukajmy świadomie tego balansu między doświadczeniem a technologią, między światem realnym i światem cyfrowym, które jednak są dzisiaj połączone. Na zakończenie pozostaje nam tak naprawdę zostawić Was z tą pełną świadomością korzystania oczywiście z technologii. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy podcast. No i widzimy się w kolejnym podcaście agencji Focus Nation. Do widzenia.